1 stycznia 2025 roku rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Członkowie polskiego rządu chcą, aby kraje członkowskie zajęły się tematem bezpieczeństwa widzianym z wielu perspektyw. Jedną z nich jest bezpieczeństwo żywnościowe. Czym jest bezpieczeństwo żywnościowe? To nie tylko produkcja jedzenia, zwłaszcza, że wytwarzamy go dużo, coraz więcej na całym świecie. A mimo to nie brakuje osób, które cierpią z powodu niedożywienia i głodu. Problem tkwi więc ewidentnie gdzie indziej. Przede wszystkim bardzo duża część jedzenia, którą kupujemy, wyrzucamy do śmieci i wcale jej nie zjadamy. 45% Polaków przyznaje się do marnowania żywności w swoich domach. Z badań wiemy, że spośród całej marnowanej żywności konsumenci i gospodarstwa domowe stanowią 60%. Skala tego zjawiska jest bardzo duża, ponieważ w śmieciach ląduje nawet kilka ton jedzenia rocznie. Federacja Polskich Banków Żywności przeciwdziała mu, ale także wspiera potrzebujących. Banki żywności to 31 podmiotów w całej Polsce tworzące sieć. Sieć, która przede wszystkim za cel wyznaczyła sobie przeciwdziałanie marnowaniu żywności i ograniczenie obszarów niedożywienia, głodu i ubóstwa. Każdy bank również prowadzi swoją własną działalność lokalnie w zakresie edukacji i przeciwdziałania marnowaniu przez edukację, bądź uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach, gdziekolwiek możemy. Tam jesteśmy tym takim głosem mówiącym o skali, możliwościach, bo mamy największe doświadczenie przez wolumen tej żywności. W Polsce rośnie liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie i poniżej minimum socjalnego. W dodatku żywność, zwłaszcza dobrej jakości, znacząco drożeje. Banki żywności, które prowadzą także działalność badawczą, spytały konsumentów i osób najbardziej potrzebujących, jakie są ich doświadczenia. Odpowiedzi i wyniki tych ankiet są alarmujące. Federacja Polskich Banków Żywności od wielu lat cyklicznie prowadzi badania. W szczególności sprawdzamy, ile tej żywności jest marnowane. Według oficjalnych danych wiemy, że 1/3 wyprodukowanej żywności ląduje w koszach na śmieci. Z naszych badań wynika, że w Polsce do śmieci trafia prawie 5 milionów ton żywności. Drugim badaniem, które tak naprawdę wykonaliśmy po raz pierwszy, to jest pierwsze badanie w Polsce, to sprawdziliśmy, czy w naszym kraju funkcjonuje takie zjawisko jak głód. Przypomnę tylko, że banki żywności docierają z pomocą prawie do 1 miliona Polek i Polaków, więc to już jest duża skala osób. W naszym badaniu udział wzięło 1000 osób. 60% z badanych deklarowało, że musiało pożyczyć pieniądze na zakup żywności. Te osoby bardzo często mają dylematy życiowe, czy właśnie kupić posiłek, kupić żywność, czy opłacić leki albo opłacić czynsz. Banki żywności zwracają uwagę nie tylko na to, ile jemy, ale także co jemy. Jeden z paradoksów, który zaobserwowaliśmy, jest to tak zwany paradoks pustej kalorii. Okazuje się, że wśród nawet naszych beneficjentów osoby przyjmują odpowiednią dawkę kalorii, ale nie są to zdrowe pokarmy, czyli jest tu bardzo dużo cukrów, tłuszczów, więc można powiedzieć, że pod względem kaloryczności te osoby mają obfite posiłki, ale nie są to posiłki zdrowe. Nikt w Polsce nie bada skutków tego zjawiska i to też jest niepokojące. Wiemy o tym, że chociażby wśród dzieci i młodzieży problem nadwagi to już jest zjawisko, które dosyć często występuje i to również jest powód tego, że nie prowadzimy zdrowej diety. Wśród osób potrzebujących niestety te wybory są bardziej skomplikowane z uwagi na brak środków, ale również osoby, które stać na zdrową żywność, z tego zazwyczaj nie robią i to też jest groźnym zjawiskiem, które po prostu obserwujemy. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o wielu aspektach bezpieczeństwa, a zwłaszcza o tym pomijanym i kluczowym. Bezpieczeństwo żywnościowe to codzienne przyjmowanie ciepłych, ale też pełnowartościowych posiłków.